Dzień dobry! Dziś wykonamy regulację luzów zaworowych w głowicach BMW 1150. Zmierzymy i wyregulujemy również luz osiowy dźwigienek zaworowych. Znajdziemy najwyższy punkt osiągany przez tłok w czasie suwu sprężania, czyli tak zwany GMP. Zrobimy to bardzo dokładnie, a wykorzystamy do tego wyłącznie oznaczenia, jakie producent umieścił na silniku, a prawidłowość naszych działań potwierdzi ten kawałek pręta. Zapraszam na warsztat! Dziś temat prosty, który zajmuje zwykle nie więcej niż 1 godzinę. Czynność serwisowa, którą powinno się wykonywać przynajmniej co 20 000 kilometrów, czyli kontrola luzów zaworowych. Jest to również dobry moment, aby sprawdzić luz osiowy dźwigni zaworowych. Zobaczymy, co może być przyczyną niepokojących hałasów dobiegających z głowicy. Pokażemy, dlaczego warsztaty często wykonują pomiar w innym miejscu, niż wskazywałaby na to stara instrukcja serwisowa. Wykręcamy świece zapłonowe, aby umożliwić swobodny obrót wałem korbowym. Zdejmujemy pokrywy głowic. Teraz musimy dostać się do otworu rewizyjnego w obudowie koła zamachowego. Tym prostym ruchem znacząco sobie ułatwimy ustawienie tłoka i wałków rozrządu we właściwej pozycji do regulacji, czyli zrobimy to w sposób, jaki przewiduje producent i serwis. Obrót wałem korbowym można wykonywać kręcąc kołem po wrzuceniu 5. biegu. My wybraliśmy bardziej precyzyjną metodę. Zdejmujemy pokrywę paska wieloklinowego. Dzięki temu mamy okazję sprawdzić jego naciąg i stan oraz oczyścić obudowę z zanieczyszczeń. Teraz możemy chwycić kluczem śrubę na wale korbowym. Obracamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Unosi się dźwignia zaworów ssących, czyli kończy się suw ssania. Zawory się zamykają. Jeśli nic się nie dzieje podczas obrotu wałem, znaczy to, że tłok wykonuje teraz następujące po sobie 2 suwy – sprężanie i praca. Teraz uchylają się zawory wydechowe. To oznacza, że tłok wykonuje suw wydechu. Po jego zakończeniu niemal w jednej chwili otworzą się zawory ssące, rozpoczynając znów suw ssania. To, co nas interesuje, to uchwycenie momentu tuż przed jego zakończeniem. Teraz zatrzymujemy się i zaglądamy do okienka rewizyjnego. Świecimy latarką i obracając wolno wałem korbowym obserwujemy koło zamachowe. Czekamy, aż pojawi się znak OT. Ustawiamy go w samym środku otworu. Teraz, tylko aby uwiarygodnić sposób naszego postępowania, normalnie nie ma takiej potrzeby, użyjemy narzędzia, jakie BMW przewidziało do blokowania wału korbowego, czyli kawałka pręta FI8, który da się wsunąć tylko w pozycji GMP. Jeśli będziecie ustawiać górny martwy punkt tylko przy pomocy suwmiarki, to odległość od gniazda świecy do denka tłoka w takiej pozycji wynosi tyle. 0,1 mm nie są ważne. Dokładność tego rzędu potrzebna będzie tylko przy ustawianiu zapłonu. Teraz wszystkie zawory są zamknięte, dźwigienki luźne, a tłok na początku suwu pracy. Możemy rozpocząć regulację. Najpierw zajmiemy się luzem osiowym dźwigienek, które są czasem źródłem niepokojących hałasów. Ryciny serwisowe pokazują pomiar na dole dźwigni. Pokażemy, dlaczego lepiej nie tu, lecz tu.
Tolerancja luzu w tych miejscach jest duża, od 0,05 do 0,4 mm. Doświadczenia wielu serwisantów mówią, że jeśli ma być cicho, musimy być blisko dolnej wartości, a szczelina będzie zawsze większa u góry. Do regulacji potrzebne jest poluzowanie tych 3 śrub i jednej nakrętki. W normalnej sytuacji wystarczy wsunąć listek szczelinomierza nad dźwigniami i uderzając pokrywę osi skasować luz, a później po prostu dokręcić śruby. My zajmiemy Wam chwilę. Chcemy pokazać jeden z powodów, dla których pomiaru będziemy dokonywali właśnie na górze. Powierzchnie współpracujące z dźwigienkami z czasem ulegają wypracowaniu. Przyczyn może być wiele. Jedną z nich jest nieprawidłowe ustawienie pokrywy względem osi dźwigienek. W takim przypadku jak z lewej strony, gdzie powierzchnia styku uległa wypracowaniu, pomiar szczelinomierzem nie będzie miarodajny. Z prawej strony powierzchnia jest niemal w idealnym stanie. Jeśli tutaj wsuniemy szczelinomierz, oprze się na schodku, nie uwzględniając dodatkowego luzu. Dlatego warto się zaopatrzyć w 2 listki szczelinomierza do kasowania luzu, dobijać pokrywę osi dźwigienek równomiernie i w osiach pracy. Na razie śruby dokręcamy na tyle, aby pokrywa zachowała swoją pozycję bez tendencji do opadania, na przykład mocno dłonią. Jeśli będziemy wykonywać to tylko jednym szczelinomierzem, musimy mocno się do tego przyłożyć, wielokrotnie sprawdzać i porównywać luz po obu stronach. Ponieważ dźwigienki mają tendencję do opadania, szczelinomierz na dole osi łatwiej będzie wsunąć po jej podniesieniu. To kolejny powód, dlaczego robimy to u góry. Najpierw dokręcamy wszystkie śruby kluczem Torx. Nakrętkę głowicy wcześniej nasmarowaną olejem dokręcamy wstępnie siłą 20 Nm. Teraz wykonujemy obrót o 180 stopni. I gotowe. Możemy przystąpić do standardowego ustalania luzów zaworowych. My rozpoczynamy od wydechu, ale nie ma z góry narzuconej kolejności. Dobrze jest mieć 2 płatki szczelinomierza. Uczyni to naszą pracę szybszą i bardziej dokładną.
bliźniacze czynności wykonujemy na zaworach ssących, tylko z blaszkami o grubości 0,15 mm. Początkującym trudno jest czasem ocenić, z jakim oporem ma się przesuwać szczelinomierz. Powinien on wchodzić gładko, z wyczuwalnym oporem, ale bez nagłych zacięć. Powinniśmy dołożyć należytych starań, aby zrobić to jak najlepiej i jak najdokładniej. Należy jednak pamiętać, że producent przewidział błędy, jakie mogą wyniknąć z takiego sposobu pomiaru, więc drobne odchyłki od ideału nie będą miały wpływu na pracę i żywotność silnika. Kolej na drugą stronę. Wyjmujemy blokadę, aby móc obrócić wałem. Kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara i czekamy, aż pojawi się w okienku kolejny raz znak OT. Jeśli wszystkie dźwigienki są luźne, to sygnał, że tłok jest we właściwym miejscu i możemy powtórzyć wszystkie czynności na tej głowicy. Jeśli nie mamy dwóch płatków szczelinomierza, możemy zastosować trik z niektórych warsztatów, czyli wsunąć jedną blaszkę pod obydwa trzonki zaworów. To metoda nieco zawodna, troszkę mniej dokładna i wymagająca wprawy, ale też można zrobić to dobrze. Gdy nie używacie klucza dynamometrycznego, bardzo uważajcie na te śruby. To jest miejsce, gdzie delikatne gwinty w głowicy są najczęściej zrywane.
I jeszcze świece. Je przykręcamy siłą ramienia dorosłego mężczyzny średniego wzrostu, przyłożoną do klucza o ramieniu 15 cm. Dziękujemy wszystkim za uwagę i powodzenia w garażu.